Tak, jak debiutant. Dzień dobry moi drodzy, witamy się z Wami z Toyoty, z konstruktorskiej w Warszawie, a dzisiaj w Q&A będzie temat nietypowy, dlatego zaprosiłem do studia Tomka Suligę, który na co dzień pracuje w centrali w Toyocie. Znalazłem lukę w jego kalendarzu, dał się tu przyciągnąć i dzisiaj porozmawiamy sobie o Toyotach, ale nie tych, które doskonale znacie, czyli Corollach, Yarisach, Land Cruiserach, RAV4 czy chociażby Hiluxach, ale porozmawiamy o samochodach dostawczych Toyoty, o tych autach, których coraz więcej jest na ulicach i ja od czasu do czasu dostaję pytanie, a co to za dostawczaki ze znaczkiem Toyoty, skąd się tu wzięły, czy to są Toyoty, co to za auta, no to dzisiaj Tomek pod gradem moich pytań myślę, że odpowie na parę kluczowych kwestii. To zacznijmy, Tomku, od początku. Po co Toyota dostawcza, co to jest i dlaczego? A porządkując, skąd się wzięły samochody Toyoty dostawcze na drogach w Polsce? Robert, tak naprawdę odpowiedź jest dosyć prosta. Tak jak zresztą dosyć prosty jest cały biznes samochodów dostawczych. Taka jest potrzeba klientów. Toyota, jak wiesz, jest bardzo mocną marką flotową, stoi flotami i takie były potrzeby naszych klientów, aby zapewnić im dodatkowe portfolio samochodów, nierzadko samochodów ze specjalistycznymi zabudowami. Tego nie oferują samochody osobowe. No właśnie, bo to jest kolejny krok dalej, prawda? Tak. To jakie te samochody dostawcze obecnie mamy? Bo ja widziałem przynajmniej dwie wielkości tych samochodów na ulicach. Tak, podobnie jak w przypadku samochodów osobowych są różne segmenty. My w tej chwili mamy swoich przedstawicieli w 3 segmentach, więc mamy Proace'a City, który występuje w potocznie zwanych najmniejszych vanach. Czyli te kompaktowe vany. Tak? Kompaktowe vany i tam mamy oczywiście odmianę zarówno dostawczą, stricte, jak i osobową. Czyli wtedy takie osobowe auto dla większej rodziny wielodzietnej. Na przykład, ale też czasem na przykład dla niektórych biznesów transportujących ludzi, to też jest dosyć popularny samochód. Mamy segment większy i tutaj mamy przedstawiciela ponownie Proace'a, który występuje również w wariancie Verso. Mamy Hiluxa, który jest również samochodem ciężarowym, może nietypowym, ale w dalszym ciągu autem dostawczym, jako pick-up, dokładnie tak. No i nie mamy na razie przedstawiciela w segmencie największym, który stanowi połowę rynku, a więc w segmencie HDV. No ale ostatnio padła informacja, sami ją dystrybuowaliśmy, że taki samochód niebawem w Toyocie się pojawi, też się będzie nazywał ProAce, ale po nazwie ProAce pojawi się hasło Max. Tak, chcemy wejść w ten największy segment, ten najbardziej lukratywny, który też pozwoli nam się jeszcze bardziej rozwinąć na tym rynku. Tak jak mówiliśmy wcześniej, do tej pory mieliśmy dostęp do połowy rynku, w tej chwili od roku przyszłego, bo wtedy rusza produkcja modelu ProAce Max. Notabene samochód między innymi będzie produkowany w Polsce, to jest bardzo ważną informacją. I ten moment nastąpi już w połowie przyszłego roku. Czyli doczekamy się pierwszej Toyoty produkowanej przez polskie fabryki w całości. Tak. Wow. No dobrze, Tomku, ale wracając do tych Proace'ów, które mamy na ulicach, to są jednak samochody, które pracują. I pytanie moje jest takie, czy w ogóle był sens rozpoczynać parę lat temu produkcję takich samochodów? Myślę, że to są straszne środki zaangażowane finansowe. To jest mnóstwo inżynierów i ludzi związanych z przygotowaniem produkcji, w ogóle zaplanowaniem, zaprojektowaniem, a potem produkowaniem takich samochodów. To jest też przeszkolenie sieci serwisowej. Ja rozumiem, że jest tak zwana potrzeba rynku czy biznesowa, ale to jest jakieś przepotężne przedsięwzięcie. To nie jest prosta sprawa. To nie jest prosta sprawa, ale to też nie jest nie wiadomo jak trudna sprawa. Tak jak powiedzieliśmy, podstawą dla nas są oczekiwania klientów, więc decyzja dla Toyoty była prosta. Chcieliśmy wejść w ten segment i to zrobiliśmy. Natomiast wykorzystujemy, i to nie jest żadna absolutnie tajemnica, wykorzystujemy samochody, które są produkowane przez koncern Stellantis i tak naprawdę te produkty, poza Hiluxem oczywiście, w tej chwili sprzedajemy jako auta dostawcze użytkowe. Okej. To teraz, skoro mamy fabrykę, która na wspólnej platformie produkuje samochody dla grupy Stellantis i dla Toyoty, to czym ty mnie chcesz przekonać i co spowodowało, bo ty już przekonałeś ludzi, bo mówimy o autach na ulicach, co spowodowało, że tak dużo tych Toyot dostawczych pojawia się na ulicach? Przecież one nie mają historii tak naprawdę za bardzo. Toyota osobowe jak najbardziej, Toyota dostawcza nie do końca wiem jak to ugryźć, prawda?
europejscy konkurenci, którzy tam w tych fabrykach też powstają, czy partnerzy w tym przypadku, no mają już wieloletnie, przez dekady prowadzone doświadczenia, zbierają to doświadczenie, no i mają też samochody jakby z innej trochę kategorii. Robert, zgadza się, natomiast Toyota też ma swoje piękne tradycje, jeśli chodzi o samochody dostawcze, jeśli chodzi o auta ciężarowe. Może nie w Europie, Tak. ale na innych rynkach posiada nawet dedykowaną markę do tego typu sektora. Natomiast faktycznie w Europie rozpoczął się ten biznes od roku 2017. Czym chcemy przekonać Tak, no bo co jest tą wartością dodaną, że te samochody się pojawiają na ulicy? Tak jak powiedzieliśmy, powodem zakupu takiego samochodu jest konkretna potrzeba biznesowa. My w tym biznesie jesteśmy od lat, znamy potrzeby klientów, dlatego oferujemy szereg rozwiązań biznesowych, takich jak chociażby dedykowane salony Toyota Professional do obsługi samochodów dostawczych, 3-letnia gwarancja z 1 000 000 kilometrów, oczywiście różnego rodzaju narzędzia finansowe typu leasing promocyjny, bądź też świetnie przygotowane Kinto, pierwszeństwo przyjęcia chociażby pojazdów użytkowych w serwisach Professional. To są wszystko konkretne elementy strategii produktowej, które dobrze się wpisują w oczekiwania klientów. No dobra, ale ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że jak mamy w obsłudze serwisowej 3-letniej samochodów generalnie Toyoty w Polsce w tej chwili około 300 000 w całej Polsce, do tych 70 plus serwisów, które mamy w kraju, no to jak ja mam dostawczą Toyotę i mi bardzo zależy, bo to jest auto, które pracuje codziennie, coś się z nim stało, nie wiem, czy przegląd muszę zrobić, czy coś naprawić, czy mam, nie daj Boże, blacharską sprawę i chcę się z tym samochodem udać do serwisu, ciężko mi się będzie przebić w tej kolejce wśród tych 300 000 samochodów będących w obsłudze. Dokładnie z takimi rozterkami często klienci się borykają ogólnie na rynku polskim, dlatego bardzo szybko podjęliśmy decyzję o stworzeniu dedykowanej sieci samochodów dostawczych. Znaczy to jest haczyk. Toyota Professional, gdzie klient jest w stanie szybciej, nie chcę powiedzieć sprawniej, bo zwykłe serwisy 3S działają równie sprawnie, natomiast jest w stanie szybciej uzyskać usługę tego typu, bo tak jak powiedziałem, są to w pełni dedykowane salony. Okej, czyli, bo ty mówisz o tej sieci Toyota Professional, o której wspomniałeś przed chwilą. Tak. Co tam będziemy mieli ponad standardową obsługę? Co oznacza ta szybkość, czy jakość obsługi w Toyota Professional względem zwykłego, nazwijmy to, serwisu klasycznego? No, przede wszystkim wydłużone godziny działania serwisu, to jest jeden z podstawowych elementów. Po drugie, lepsza dostępność samochodów zastępczych. No i specjaliści na serwisie, którzy są wysoce wyspecjalizowani, mówię tutaj o mechanikach, o technikach, w obsłudze tego typu samochodów. To wszystko zapewnia szybszą i bardziej sprawną obsługę tego typu samochodów. Okej, bo te auta mają cały czas 3-letnią gwarancję, prawda? Tak samo jak osobowe Toyoty. Te samochody są objęte gwarancją dodatkową, gwarancją, którą my nazywamy gwarancją Pro, dobrze dostosowaną do oczekiwań klientów. Chronimy pojazdy przez okres 3 lat i z limitem 1 000 000 kilometrów, co jest absolutnie niespotykanym na rynku polskim produktem. Aha, czyli jeżeli moja Toyota dostawcza rocznie pokonuje te 50-60 tysięcy kilometrów, to ja się nie muszę obawiać, że po 1,5 roku strzeli mi te 100 tysięcy kilometrów i ja w tym momencie utracę ochronę gwarancyjną, bo patrzę na nią przez pryzmat osobowej Toyoty, tylko tu mamy ją wydłużoną przebiegową. Tak jest, dokładnie tak. Powiedziałeś, że w Toyotach dostawczych też bardzo ważny jest rynek zabudów, tak zrozumiałem przynajmniej. O co chodzi z tymi zabudowami? Co my możemy sobie zabudować na takim samochodzie? To też trzeba wytłumaczyć od podstaw, bo myślę, że to jest, dla Ciebie jest to chleb powszedni, nie dla każdego, więc tłumacz. Tak naprawdę bardzo często klienci, którzy poszukują samochodu dostawczego, poszukują bardziej zabudowy niż samego pojazdu. To jest dosyć częsty przypadek, kiedy najpierw konfigurowana jest zabudowa, a dopiero potem powstaje decyzja o tym, że wybieram tą czy inną markę. A o jakich zabudowach mówimy? Co to jest? W tej chwili mamy kilka rodzajów zabudów, które sprzedajemy, oferujemy razem z naszymi dealerami. Takimi najbardziej popularnymi to jest zabudowa izotermiczna w różnych wariantach, zabudowy dla niepełnosprawnych, szczególnie popularne w tej chwili, kiedy mamy dofinansowanie dodatkowe z programu PFRON. Są zabudowy również serwisowe, czyli wszelkiego rodzaju mobilne serwisy, urządzenia typu wkrętarki i tak dalej, regały,
takie malutkie mini magazyny na pokładzie samochodu. To są takie najbardziej podstawowe, natomiast oczywiście staramy się też być dosyć elastyczni i jeśli klient ma bardziej specjalistyczną potrzebę, to jesteśmy w stanie też uszyć tego typu zabudowę pod konkretnego klienta, co się zresztą bardzo często dzieje w przypadku kontraktów flotowych. Okej, to ja oczywiście muszę się o to Ciebie zapytać, bo o to też pytamy często przy Toyotach osobowych, a jak z dostępnością tych samochodów, bo przecież były przejściowe chwilowe. No tak, i to jest też jedna z odpowiedzi na Twoje pytanie, skąd tak dobre wyniki Toyoty i jak udało nam się tak szybko zbudować tą pozycję. No między innymi dlatego, że mamy bardzo dobrą dostępność pojazdów, może w ostatnim okresie nie we wszystkich wariantach, natomiast tak naprawdę ta dostępność, znowu biorąc pod uwagę oczekiwania klientów, którzy chcą mieć narzędzie tak naprawdę w swojej firmie, który wspiera ten biznes, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jest bardzo kluczowa. Ona jest często ważniejsza niż na przykład cena samochodu. Okej. I rozumiem, że najlepiej się jest udać do lokalnego dealera i tam dowiedzieć się, w czym możemy przebierać, tak? W danym wariancie, w danej wielkości. Zawsze zapraszamy do salonów, ale oczywiście parę słów też chętnie na ten temat powiem. W tej chwili mamy w zasadzie nieograniczoną dostępność pojazdu Troje City. Czyli tego mniejszego? Tego mniejszego w różnych wariantach, z różną ilością miejsc, w różnych wersjach wyposażenia, z różnymi zabudowami również. W tej chwili spodziewamy się dużych dostaw także Hiluxa. I to są dwa modele, które są objęte także wyprzedażą rocznika 2023. Oprócz tego mamy w ofercie wyprzedażowej samochody elektryczne. Znowu Troje City w typowej w typowym furgonowym nadwoziu i także średnie Praisy, również elektryczne. I to wszystko możemy sprawdzić sobie u swojego lokalnego dealera. Jeszcze muszę jedną rzecz się Ciebie zapytać, bo mówiliśmy Toyota Professional, Toyota klasyczna. Ja rozumiem, że jak wejdę do zwykłego, regularnego salonu Toyoty, to tam też mam osoby, które znają się na samochodach dostawczych Toyoty, które mi przedstawią ofertę, porozmawiają o oczekiwaniach, przystosują zabudowę i tak dalej. To nie jest tylko tak, że ja muszę tych, 9 chyba, tak, jest tych salonów Toyota Professional, że ja muszę koniecznie udać się z jednego miejsca Polski gdzieś kilkadziesiąt kilometrów dalej, czy kilkaset, żeby trafić do Toyoty Professional. Nie musisz wyszukiwać konkretnych serwisów, gdyż cała sieć Toyoty w Polsce jest zobligowana nawet do tego, aby sprzedawać i serwisować samochody dostawcze, tak więc możemy powiedzieć, że cała sieć odpowiada za sprzedażą dostawczą. Okej, to ta cała obsługa w Toyota Professional jest jakby taką wisienką na torcie. Tak. Akurat mieszkam w dużym mieście, mam dostępny taki serwis, będę miał trochę lepiej. Po prostu. Taka jest idea. Duży może więcej, jak zwykle. Tomku, dziękuję Ci bardzo za ten wstęp do profesjonalnego świata Toyoty samochodów dostawczych. My będziemy z Tomkiem pewnie co jakiś czas cyklicznie wracać do tematu, dlatego że przed nami ten debiut największego ProAce'a, to jeszcze parę miesięcy, ale będą pewne zmiany chyba też w tych ProAce'ach średnich i mniejszych, w związku z czym będzie o czym mówić. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie dowiedzieć się jakichś innych rzeczy dotyczących dostawczego świata Toyoty, o których nie było tutaj mowy w czasie rozmowy z Tomkiem, to piszcie, wrzucajcie nam te pytania, dajcie swoje komentarze, uwagi, a my z Tomkiem pochylimy się nad tym i wrócimy w kolejnym nagraniu, prawda? Tak jest. To póki co serdecznie Wam dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.